can see it in your eyes. You don't wanna talk anymore. I wanna get so numb, wanna get so... Hej, witam was serdecznie na kanale The Veggie Biker. Nie wiem jak wy, ale ja jak myślę o Kosyce, to od razu widzę rajdy asfaltowe w WRC, kręte drogi i piękne plaże. A do tego jak zobaczyłem kilka filmików na YouTube, to nie było możliwości, by tam nie pojechać. Nie chcę was zanudzać jazdą po autostradach, więc tylko kilka urywek, jak przyjechaliśmy z UK do Kosyki. Ale nie martwcie się, w podsumowaniu naszej podróży opowiem wam wszystko szczegółowo, co ile kosztowało i ile czasu na to poświęciliśmy, oraz co wiązało się z taką podróżą. W telegraficznym skrócie, w piątek wieczorem prom do Francji, sobota szybka jazda po francuskich autostradach, mała przygoda z Paryżem i wieczorem prom do Kosyki, tak by w niedzielę samego rana znaleźć się w tej rajskiej wyspie. Napomnę jedynie, że podczas tych dwóch rejsów nie mieliśmy kajut i trochę brakowało nam snu, ale o tym streszczeniu na koniec serii. I zaczynamy naszą kilkunastodniową podróż. Przypłynęliśmy z francuskiego miasta Toulon do Bastia. Po dosyć szybkim zadokowaniu jedziemy o 6 rano szukać parkingu i idziemy podziwiać miasto oraz, na jak żeby nie inaczej o tej porze, francuskie śniadanie. Zaczynamy od rynku, przy którym mieści się pomnik albo nawet kawałek łodzi podwodnej Casabianca, która zasłynęła ucieczką z Toulon podczas zatopienia floty w 1942 roku, by wznowić walkę z Niemcami i Włochami. Oraz wyróżniła się udziałem w wyzwoleniu Kosyki podczas II wojny światowej. Jest jednym z 5 okrętów podwodnych pierwszej klasy z 31, które przetrwały II wojnę światową. Udajemy się przez targ, w którym szybko kupujemy kilka suwenirów. Ciężko się nam było dogadać. Wymieniliśmy się z miłym sprzedawcą ilością języków jakie znamy, ale nie za wiele nam to pomogło. Na szczęście, jak to bywa przy datkowaniu się, pieniądze są uniwersalnym językiem i zadowoleni po zakupach idziemy dalej w poszukiwaniu cytadeli. Znajdujemy starą rzymską katedrę Santa Maria Assunta, do której dochodzimy wąskimi uliczkami starego miasta. Jest dobrze utrzymana jak na XVII-wieczny budynek, znana przede wszystkim z pięknego wnętrza i figury Chrystusa Cudów, która została znaleziona na morzu przez 2 rybaków w 1428 roku. To wielkie bogactwo miasta, wizyta jest oczywiście konieczna, nawet by na chwilę się schłodzić. Schodzimy niżej do Ella di Liont. Boże, mam nadzieję, że dobrze to wypowiedziałem. Uprzedzam, nie znam francuskiego. Jest to specjalnie zrobiona promenada dla turystów, którą można się przejść i podziwiać morze oraz widoki na stary port Bastia. Wracamy, by na targu Place des Marchés od razu kupić coś na ząb, na wieczór i by chrupnąć coś podczas jakiegoś niezapowiedzianego, fajniejszego przystanku, bo jeszcze nie wiemy co nas czeka. Nie byliśmy wcześniej na Kosyce, ale wiedzieliśmy, że jest tu pięknie, ale nie spodziewaliśmy się tego, jak bardzo piękna jest Kosyka. Po lekkim śniadaniu i ponadgodzinnym zwiedzaniu Bastia ruszyliśmy na zachodnią część wyspy. Naszym kolejnym przystankiem będzie miasteczko L'Île-Rousse, więc nie uciekaj i podziwiaj Kosykę oczami motocyklisty. Get me out of here.
How did we end up here in the corner looking like enemies? We used to be the team people talk about, what a chemistry. I can see it in your eyes. You don't wanna talk anymore. I wanna get so numb, while we enemies. No, you don't mind the way I stutter my words. You know exactly what it means and how it hurts. Oh, I can't believe you're here. Can't get any worse. No. I just wanna get out of here. I find it so hard to breathe. 'Cause when you get too close, I lose my way and I freeze. I wish you knew what power you have over me, but now it's so hard to breathe. Just get me out of here. Just get me out of here. Robimy sobie krótki postój w kolejnym napotkanym większym miasteczku, by udać się na obiad do polecanej typowo wegetariańskiej restauracji Flagrante Lis. Niestety, mimo że wujek Google podpowiadał nam, że jest otwarte, to pocałowaliśmy klamkę. I tutaj uwaga dla podróżujących, we wrześniu niektóre knajpki mogą mieć już inne godziny otwarcia, ponieważ jest już po sezonie. Na szczęście w okolicy jest wiele restauracji i natrafiliśmy kilka kroków niżej na Le Grand Bleu, a w niej poznaliśmy przemiłą Polkę, która tam pracowała i zjedliśmy tam przepyszny posiłek. Zwłaszcza zupa, której nazwy nie zapamiętaliśmy, a szkoda, bo była niesamowita. Zielona, na zimno, z lekką nutą kwaskowatości. Jeżeli wiecie, co to mogło być, to dajcie znać w komentarzu. Termin na dziś mamy dosyć napięty, więc musieliśmy się śpieszyć, więc nie zdążyliśmy spróbować deserów, ale polecamy to miejsce. Mam nadzieję, że pewnego dnia wrócimy ponownie i zobaczymy, czy jest coś nowego lub inne wegetariańskie restauracje w okolicy. Wracając na parking, poszliśmy zobaczyć jedyną w swoim rodzaju rzeźbę, która leży przy lokalnej plaży, posąg Syrenki. Znajduje się ona niedaleko pomnika rzeźbiarza, a dopiero po powrocie dowiedziałem się, że jest drugi bliźniaczy posąg Syrenki w Pastis, z którego rano wyruszyliśmy. Idąc wzdłuż plaży mogliśmy podziwiać niesamowity widok na morze, które zaskakiwało i zachwycało różnorodnością odcieni. Kierujemy się teraz bardziej na południe, w kierunku Sagon, gdzie znajduje się nasz kemping i nie możemy się doczekać, aby zobaczyć, jak on wygląda, bo w broszurce było, że jest tam nawet basen, więc będzie ciekawie. A dodatkowo będzie to nasza baza wypadowa, 14 nocy pod namiotem spędzimy właśnie tam. Po drodze zobaczymy kilka dróg i miejsc w oddali, do których wrócimy, by na spokojnie zwiedzić, ponieważ plany były ambitne, ale czy udało nam się je spełnić, tego się dowiecie w najbliższych odcinkach. Ja na chwilę uciekam, ale za chwilę wrócę z kilkoma ciekawymi faktami na temat Korsyki. When I
Zanim dojedziemy do pola namiotowego, opowiem Wam trochę ciekawych faktów, jakie udało mi się zebrać na temat Kosyki. Nie opowiem Wam dzisiaj wszystkich, muszę zostawić jakieś ciekawostki na kolejne odcinki. Fakt numer 1. Kosyka jest francuska, a nie włoska, ale nie zawsze tak było. Mimo że wiele osób myśli, że jest częścią Włoch, ze względu na to, jak blisko się znajduje, to w rzeczywistości od 1768 roku jest częścią Francji, która tą wyspę wykupiła za długi od Republiki Genui, która istniała do 1797 roku. Fakt numer 2. Choć nie jest to aż tak znane, Kosyka ma swoje własne specjały kulinarne. Najbardziej znane specjalności to brokiu, ser z mleka i serwatki, ficciatello, kiełbasę z wątróbki wieprzowej, fiadone, sernik z brokiu i miodem, czy caccarelli, czyli ciasto wielkanocne. Fakt numer 3. Kosyka została bardzo mocno dotknięta przez I wojnę światową. Choć Francja wygrała, cały kraj zapłacił za to bardzo wysoką cenę, zwłaszcza Kosyka. Jej rolnictwo było zakłócone, odsetek martwych Kosykańczyków był dwukrotnie wyższy niż w innych regionach Francji, a jej eksport znacznie spadł. A z ogólnie znanych faktów, tak jak każdy region o silnej tożsamości, Kosyka ma swój własny język, choć dziś prawie wszyscy mówią tam po francusku, wypracowali własny język kosykański, który ma duże korzenie w języku włoskim. Kosykański nadal jest nauczany w szkołach do dziś. A jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda pole namiotowe, to nie uciekajcie. W kolejnym dniu poszliśmy na lokalną plażę, by odpocząć po przejechaniu prawie 2000 km w ciągu 2,5 dnia. Także było cudownie wygrzać kości i popływać w ciepłym morzu. A w kolejnym vlogu pokażemy Wam jedyny w Europie rezerwat żółwi otwarty przez cały rok oraz niesamowitą Citadelle de Côte, zamek na szczycie skały w pięknym miasteczku, które było stolicą Kosyki. Tymczasem dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, że podobało się. I nie zapomnij subskrybować, dać lajka lub skomentować. Do zobaczenia w następnym odcinku. Hej!